Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z HouseSmart. Witam Was dzisiaj w odcinku, w którym pokażę Wam całą osadę Orzechówka Domki Mocy. Osada wybudowana jest w województwie świętokrzyskim, a właścicielami tej osady są fantastyczni ludzie. Piotr i Marta. Piotr i Marta dzisiaj oprowadzą nas po własnej osadzie i opowiedzą o historii powstania tego miejsca. Zapraszam do oglądania. Cześć. Cześć, witamy. Cześć. Cześć. Zapraszam. Nie jest tu do Was trudno trafić, 1,5 godziny z Warszawy, więc lokalizacja jest taka naprawdę Luksusowa. Dogodna, luksusowa. Opowiedz mi, od czego to się zaczęło, bo mam pewne informacje, że przez wiele lat latałaś z głową w chmurach i to dosłownie. Jakbyś mogła opowiedzieć, jak ta droga przebiegała u Ciebie? Ta droga była długa, nawet myślę z perspektywy czasu, że dosyć ciekawa. Zacznę od tego, że przez 14 lat pracowałam jako stewardessa. Pracowałam w locie, latałam po całym świecie i też mi się wydaje, że mam trochę doświadczenia. Wiem, co jest fajne, co jest potrzebne, żeby odpocząć. W hotelu powinno być jak w domu albo fajniej. Więc jakby to też mam nadzieję, że widać w środku, że domki są wygodne, komfortowe, takie funkcjonalne. Ale chciałam jeszcze coś zrobić takiego właśnie zawodowego, coś dużego. No i tu razem wpadliśmy na ten pomysł z tymi domkami, bo teraz to ma być też część mojej nowej kariery, czyli jak pokazać ludziom, żeby się zatrzymać. W ogóle ja bym tak chciała, żeby tak wszyscy się umieli zatrzymać, ale z taką refleksją. Co mi to daje, kim jestem, dokąd zmierzam, dlaczego kontakt z naturą jest tak ważny. Ja te rzeczy wiem. Marta, Piotr, opowiedzcie, gdzie ja się znajduję i co to jest za miejsce? Jesteśmy w Domkach Mocy w Orzechówce. Mamy stąd wspaniały widok na Łysogóry, na Pasmo Klonowskie. Widać fantastycznie Łysicę oraz Łysą Górę. Niektórzy twierdzą, że nawet latające czarownice w nocy widać. To jest takie miejsce, gdzie ma swoją historię. Ja też to miejsce bardzo czuję tak i energetycznie, i przyrodniczo. 30 lat temu ja tutaj z plecakiem, ze swoją klasą chodziliśmy i taki mega sentyment mi został w sercu, że jak szukaliśmy działki na nasze domki, obejrzeliśmy kilka w różnych miejscach Polski, ale jak tu przyszliśmy tutaj w sierpniu, gorąco było bardzo, skowronki śpiewały, wiało, jak to w Świętokrzyskim. Ten widok na kilkanaście kilometrów, że tam wszystko widać, był tak cudowny, że jesteśmy, to jest to miejsce, tu się budujemy. Powiedz, bo to pytanie do Ciebie będzie skierowane najbardziej chyba trafnie, o nazwach tych domków, bo są naprawdę oryginalne. Tak, nie chcieliśmy zbudować takich, domek, pierwszy domek, drugi domek, trzeci. Chcieliśmy, żeby to miejsce miało też jakiś taki wydźwięk, żeby prowadziło naszych gości w jakąś stronę. Przez ostatnie lata też jakby nasza droga zawodowa, duchowa, rozwojowa szła przez różne takie zakamarki. Chcielibyśmy też podzielić się nie tylko ze znajomymi, z dziećmi, z rodziną, ale ogólnie z ludźmi, albo zwrócić ich uwagę na pewne aspekty. Dlatego nazwaliśmy nasze domki. Pierwszy domek nazywa się Domek Wdzięczności. Na naszej stronie mamy przekierowanie na medytację wdzięczności, na informacje, dlaczego wdzięczność jest tak ważna. Drugi domek nazywa się Domkiem Serca, bo już jesteśmy na tym poziomie, że widzimy, że serce jednak jest ważniejsze niż mózg. Teraz jesteśmy w Domku Marzeń, bo od marzeń wszystko się zaczyna. A jeżeli jeszcze do tego dołożymy troszeczkę działania, to z tych marzeń wychodzą piękne rzeczy. A czwarty domek nazywa się Domkiem Radości. To, co mi się szalenie podoba też w tym, jak to mówisz, to, że te Wasze domy to nie jest stricte skrojony jakiś plan marketingowy na dopasowanie się do jakiejś konkretnej grupy odbiorców, tylko że to płynie prosto od Was z serca, że czuć, że Wy naprawdę chcecie tymi domami też innym ludziom przekazać ten sposób waszego myślenia, sposób patrzenia na świat i to się czuje, że tutaj nie ma jakby grama sztuczności w tym. My mieliśmy przyjemność budować dla Was te domy do stanu deweloperskiego. Przyznam szczerze, że jeszcze nie widziałem, jak je wykończyliście. Czy mogłabyś nas i naszych widzów oprowadzić po pierwszym domu? Z przyjemnością zapraszam do środka. No to chodźmy. Jesteśmy w domku, w Waszym domku. Mezzanine Smart. Mezzanine Smart, tak. To jest nasz domek marzeń. Domek ma 35 metrów tutaj na parterze, ale jest mega komfortowy, w takim sensie, widzicie, przestrzeni jest dużo. Tu jeszcze projektant nam troszkę to pododawał luster, więc trochę bawi się z nami przestrzenią i
optyką. Bardzo fajny trik. Ja w naszych domach stosuję dwa triki. Duże frontowe przeszklenia, jasne kolory. Tego triku nie znałem, ale jest super i muszę to wziąć do siebie na warsztat. Tu jest strefa do relaksu, także nocą do spania. Tu mamy zdjęcia pana Piotra Pawelce, To są fotografa. zdjęcia przedstawiające tą okolicę. Wszystko góry świętokrzyskie, 4 pory roku Pięknie. w górach świętokrzyskich. Tu śmiejemy się, że mamy taką, wiecie, białą owieczkę do porannego picia kawy i patrzenia na góry. Komfortową, dużą jadalnię. Są 4 krzesła, ale 6 osób mieści się bardzo wygodnie, spokojnie. Piękny stół. To jest, no, zachwycił nas tą swoją strukturą. To jest tak piękna robota i tak jest delikatnie mój ulubiony ze wszystkich. To pokaż nam teraz ten aneks kuchenny i wiem, że tutaj kilka trików też jest kolejnych zastosowanych, ale to za chwilę. Najpierw ten... Zaczniemy od kuchni. Kuchnia jest kompaktowa, ale co najważniejsze z mojego punktu widzenia, jest w niej zmywarka. Nikt nie lubi zmywać na wakacjach, w domu też zresztą. Jest dużo szafek, jest lodówka, jest oczywiście mikrofala, jakby ktoś potrzebował. Nie ma piekarnika, bo to są domki wakacyjne, więc zakładam, że musieliśmy wybrać. Wygrała w tym momencie mikrofalówka, natomiast wszystko inne tu jest. Jest jeszcze grill i ognisko, więc jakby ktoś bardzo chciał coś upiec, można próbować na grillu i na świeżym powietrzu. W kuchni jest wszystko. Tu mamy dodatkową półeczkę, gdzie możemy przechowywać sobie swoje rzeczy, jak ktoś przywiezie. Ja jestem fanem miejsc do przechowywania i chowania rzeczy, więc ten projekt Łukasza Kwietniewskiego zachwycił mnie tym, że on nam wymyślił dużo szaf. Tu jest olbrzymia szafa, gdzie wchodzimy. Bo normalnie wchodzimy tędy. My weszliśmy przez taras, ale normalnie wchodzimy tędy. Tu jest wejście do domku, tu jest taka szafa przedpokojowa, która organizuje tą przestrzeń przedpokoju. Jest miejsce na buciki, tu jest miejsce na piękny widok. Ono też może być otwieralne, gdyby ktoś potrzebował, może być uchylne i otwieralne. Tutaj akurat mamy fix, ale bardzo ładnie doświetla właśnie tą część tego aneksu kuchennego. Tak, to okno jest tutaj cudem. Porannym cudem do porannej kawy. Tu jest jeszcze, mamy następne szafy. Ta szafa znajduje, tego nie widać, ale ona jest pod schodami. Tutaj z tamtej strony biegną schody. Tak nawet mogę trochę pokazać, że tu mamy taki brudownik, gdzie jest odkurzacz, mop, walizki i różne skarby, które chcemy schować. Ale tu jest naprawdę dużo jest miejsca, bardzo dużo miejsca, bardzo. I bardzo wykorzystana jest ta właśnie przestrzeń pod schodami, której często nie wykorzystujemy. To nie jest duży domek, ale tu jest tak dużo miejsca do przechowywania, tu można... Tu nawet dzieci fantastycznie lubią się bawić w chowanego. No tak, to jest skrytka Harry'ego Pottera, no. Tak, idealne. tak. I tu jeszcze jest Tu jest szafa. jeszcze jedna szafa, w niej jest trochę bałaganu, ale może kawałek uchylę. Okej, może nie jest taki duży bałagan. Szafa jest od tego, żeby schować po prostu bałagan. Na tym to polega, także słuchaj, to jest idealny dowód, że szafa pięknie spełnia swoją funkcję. Tak, bo ta kanapa akurat nie ma pojemnika na pościel, więc pościel z niej jest w szafie. Blisko, poręcznie, no i praktycznie. Fantastycznie. Te lustra są niesamowite, one właśnie tak oszukują nas optycznie, że tu jest tak dużo miejsca, chociaż miejsca nie jest mało, bo te 35 metrów powierzchni zabudowy to paradoksalnie wcale nie jest aż tak mało i naprawdę bardzo sprytnie tak właśnie housemartowo wykorzystaliście te właśnie przestrzeni pod schodami, których w ogóle tutaj nie widać, no bo mamy to zabudowane całkowicie. No i tutaj mamy łazienkę, tak? Tu mamy łazienkę, zapraszam do łazienki. Łazienka jest nieduża, ale wszystko w niej co potrzebne, czyli najważniejsze rzeczy. Okno, żeby z naturą być blisko. No i żeby wentylować to pomieszczenie. Tak. Ta łazienka jest dużo większa aniżeli w naszym mezaninie, bo w naszym mezaninie łazienka ma tam niecałe 3 metry kwadratowe. Tutaj tych metrów jest około 4 metrów kwadratowych. No dla mnie jest duża, jest wystarczająca. Tu mamy jest jeszcze, wystarczająca proszę bardzo. Tu macie pralkę, macie duży boiler. Bardzo fajnie. duży boiler. No i jest pralka, duża, normalna. Dużo, tak. Wszystko się mieści, można pościel wyprać nawet jakby ktoś chciał ubrania. Kabina 90. Kabina jest bardzo luźna. Mój tata, który jest dużym człowiekiem, spokojnie się w niej mieści, no jest poręczna. Okay. Fajny ten taki bezstopniowy, bezprogowy właśnie brodzik, bardzo fajnie to wygląda. Tak, no znaczy wszystkie łazienki są, każda jest inna. Ja nie, tutaj mam chyba największy dylemat z tym, żeby wybrać, która łazienka jest moja ulubiona. Okay. Ta jest w takich odcieniach biało-czarnych, jestem ciekaw jak w innych domach to wygląda, ale jeszcze bardziej jestem ciekaw antresoli. Dobrze, to zapraszam na antresolę. Ale bardzo ładna jest ta łazienka, bardzo ładne są też te drzwi w takim białym kolorze. I fajne jest to połączenie właśnie tej bieli, tej szarości. To co, chodźmy na górę. To chodźmy. I jesteśmy, proszę bardzo, na antresoli. Moja ulubiona część tych wszystkich naszych domów, które budujemy, to jest właśnie antresola. Macie fajnie wykończone to w desce, tak jak my.
Tak, nie, te deski są mega praktyczne, ja je uwielbiam. Nawet już na początku może nie byłam przekonana do tego szarego koloru, ale im częściej tu bywam, tym widzę, że ten szary kolor, on wycisza też. Znaczy kocham też te drewniane wnętrza, natomiast ten ma swój klimat i ma swój taki męski sznyt. I taki jest nowoczesny, no bo jednak Jest. drewno kojarzy nam się z takimi domkami, chatkami w górach, Takie często już rustykalne bardzo też, starymi, tak, rustykalnymi, a tu pomimo tego, że jest to w drewnie, czyli takim nadal nawiązujemy do tej tradycji, ale w kolorze szarym i tu pojawia się ta nowoczesność, bo to się też bardzo ładnie pasowywuje z resztą, bo widzę, że i łóżko, i ta tapeta za łóżkiem, to wszystko jest w takich odcieniach właśnie szarości. Tak, tam jest nasza półeczka na gry, bo my bardzo w ogóle, my w naszej rodzinie kochamy grać w planszówki, z przyjaciółmi gramy w planszówki nawet na. W każdym domu jest tyle planszówek? Czy tylko w tym Jeszcze jest nie, na razie w dwóch jest dużo planszówek, Okej. do reszty kupujemy. W każdym domku chcę zrobić taką biblioteczkę, nie, tutaj w tej chwili nie wiem, jest 8-10 książek, żeby można było, żeby na pewno każdy znalazł coś, czego jeszcze nie czytał. I chciałabym, żeby ci ludzie, którzy tak jak ja nie mają w domu czasu, nie mają miejsca na ciszę i spokój, żeby w każdym domku znaleźli książki, takie też, których nie czytali. To, co jeszcze zauważyłem, cała ta okolica jest taka właśnie wyciszająca. No. I nie macie w domu żadnego telewizora. I nie będziemy mieli. W żadnym domu. żadnym. W żadnym domu. I zobacz, i to jest właśnie kolejna rzecz, udowadnia się samo przez się to, o czym rozmawialiśmy na tarasie, że to miejsce nakierunkowane jest na takie właśnie uduchowienie i nawet te planszówki, które mogą się komuś kojarzyć z jakąś głośną rozrywką, paradoksalnie na przykład mi kojarzy się właśnie z kontaktem z rodziną, bo kiedy mamy czas tak naprawdę usiąść dorośli z dziećmi i spędzić ten czas. Najczęściej w domu jesteśmy zabiegani, zapracowani, zalatani po pracy, najczęściej to mamy ochotę usiąść przy telewizorze, włączyć najgłupszy możliwy serial jaki jest, żeby ten mózg odpoczął. A przyjeżdżając tutaj, możemy ten czas też spędzić właśnie w gronie takim rodzinnym. Ten dom jest naprawdę super, Marto, ale jest jeszcze jeden dom do zobaczenia. Chodźmy do tego kolejnego. Chodźmy. Przy każdym domku stoi rusałka, opiekunka. Aha. To nawiązuje do takich presłowiańskich jeszcze bożków troszeczkę. Opiekunka domku. To jest domek radości, ta opiekunka ma na imię Radosława. O, no i super, bardzo fajne damskie imię. Okej. A teraz Jarku, zapraszam Cię do domku radości. Ten domek jest trochę taki sam, a czasami zupełnie inny. Kuchnia jest taka sama, to mamy takie same, czyli w pełni wyposażona z mikrofalówką, ze zmywarką, z lodówką. Ten domek projektował mój mąż. O proszę. Tak. Czyli 3 poprzednie Architekci? profesjonalni architekci, a tutaj profesjonalny mąż. Profesjonalny mąż. Ale Ty też Dobra, maczałaś w tym palce? Troszkę pilnowałam pewnej funkcjonalności, żeby tak, bo Piotrek tak, on tak czasami szaleje. Okay. Ale z budżetem czy z Nie. Ja bardziej ekstrawagancją? Ja z funkcjonalnością. Okay. Ja z funkcjonalnością. I jeszcze tylko dodam, bo w tamtym domku nie wspomniałam, że w tym domku mamy ogrzewanie podłogowe na zimę i chłodniejsze noce, wieczory. No jasne. Natomiast kiedy się robi gorąco, mamy tutaj klimatyzację. I tak jest w każdym domku, że jest i ogrzewanie podłogowe, i klimatyzacja. To jest bardzo ważne, bo te domy mają bardzo duże frontowe przeszklenia. Ja wiem po naszym domu, bo my mamy taki sam dom, ten sam model, tylko że inaczej zaaranżowany w środku, że w lato, jeżeli mamy okna od strony na przykład południowej, gdzie to słońce jest praktycznie cały dzień, to te domy się nagrzewają. W zimę to jest taki plus, że on jest ciepły sam z siebie, ale latem bez klimatyzacji tu praktycznie jest... Nie, klimatyzacja jest tutaj niezbędna, Tak. działa super, bardzo ją lubimy. Klimatyzacja, drodzy widzowie, w domach w dzisiejszych czasach i przy obecnym klimacie uważam za standard, który trzeba mieć. Ale dobra, powiedz mi o tych szafach, bo tutaj znowu mamy świetnie wykorzystaną przestrzeń, znowu nie widać schodów i każdy centymetr jest wykorzystany. Tak, to generalnie od początku był nasz pomysł, nawet myślę, że trochę my podpowiadaliśmy projektantom, że my chcemy schować schody, potrzebujemy dużo szaf. Tu zrobiliśmy piękne szafy, jaśniutkie. O, tutaj to mogę pokazać, tu na pewno jest porządek, proszę bardzo. One są duże, a ja się pochwalę tylko tym, że znalazłam w TK Ale Maxxie. świetny jest ten detal. Ja Ślicznie. zwróciłem na to uwagę. To jest jakiś tygrys na tym? Pantera? To jest takie... Ja jestem kociarzem, więc ja na takie Ja rzeczy myślę, zwracam że to uwagę. jest jakiś kotek ubrany jeszcze w jakieś ubranko, to jest delikatne, no i takie, mam nadzieję, Wygląda jak urocze. taka porcelana. To nie? był mój wkład w design Okej. w tym domku. O sukcesie decydują też bardzo często właśnie detale. I takie detale właśnie... Smaczki. Takie smaczki. Ja od razu to... O, mój kot Julek bardzo lubi to słowo smaczki. Jak się mówi smaczki, on od razu przybiega.
I łazienka. Już pokazuję łazienkę. Proszę bardzo. Łazienka jest troszkę bardziej błękitna. Cały domek generalnie jest taki, wiecie, w błękitach. Gdzieś jak Piotrek tam te swoje wozy fantazji puszczał, ten wie, Piotrek, zróbmy coś nawiązującego do południa. Jakieś takie, no nie ma tutaj morza, mamy dużo błękitnego nieba i może coś z niebieskim. No i tak poszliśmy w niebieską umywalkę, którą uwielbiam, bo uważam, że jest cudna. W niebieskie płytki. Taki jest jasna. Szczerze? Ta łazienka mi się o wiele bardziej podoba niż tamta. Poważnie? Nie, mówię poważnie, szczerze, zwłaszcza ta umywalka i te płytki, które są właśnie tam... Morskie. Tak. Może Naprawdę, tak. o wiele bardziej mi się ta łazienka pod kątem takiego wystroju podoba, bo funkcjonalność jest ta sama. Chodźmy teraz na dalej. antresolę, jak tutaj wygląda antresola. Jarku, zanim pójdziemy na antresolę, pokażę Ci jeszcze salon, opowiem o nim chwilkę. Jasne, pewnie. Tu mamy rozkładaną kanapę, 2 osoby wygodnie się na niej mieszczą. Tu oczywiście początek kolekcji książkowej dla moich gości zaczytanych. Jadalnia, część wypoczynkowa. Ja nieprzerwanie będę się zachwycał cały czas tymi widokami z tych Voila. okien, bo naprawdę jest tutaj przepiękny To jest nasza właśnie telewizja widok. całodobowa. To jest najpiękniejszy i najzdrowszy telewizor, jaki natura, człowiek wynalazł. Zgadzam Po się. prostu widok i nic więcej nie trzeba. Dlatego widoku kupiliśmy tą działkę. No i super. To co, chodźmy na To antresolę. Z tej antresoli będzie jeszcze lepszy widok. No i ta antresola jest zupełnie inna. No, tu już znajome deski na górze. Bo Tu są dokładnie deski takie jak tak. u nas. Tak. Czyli naturalne, polakierowane po prostu. Piękne, żywe, naturalne, bliskie, miłe oku i takie przytulne. Zawsze widok drewna działa, wydaje mi się, że dosyć kojąco. Jasne. Łóżko tutaj jest ustawione inaczej. Tu jest tak, generalnie to może tego nie widać, ale to są 2 łóżka, są Tak. tapczane. One są teraz zrobione bardzo blisko siebie, trochę wyglądają jak małżeńskie łóżka, natomiast można je rozsunąć i wtedy mamy tu 2 miejsca do spania, oddzielne. I tu to jest leżaneczka, ale ta leżaneczka tutaj ma jeszcze nóżki. Te nóżki można wyjąć, to się rozkłada okej. i to jest jakby taka dostawka, 3. miejsce do spania. Super. Tutaj mamy wysoką ścianę kolankową i bardzo wysoką Tu jest przestrzeń bardzo dużo do miejsca sufitu. na całym poziomie tej antresoli. Tu jeszcze się biureczko na pewno zmieści, Tak. zmieści się jeszcze fotel do pracy, a z takim widokiem to sama przyjemność pracować. Jasna Bo telewizorów nie mamy, ale mamy bardzo dobry internet. O. Marta, chodźmy jeszcze na taras. To chodźmy. Okej. I jesteśmy na tarasie. Super. Nasz Marta, widok. te domy, które pokazałaś, naprawdę super. Dziękuję. Zwłaszcza ten. Bardzo mi się podobał. Ale powiedz mi, przyjeżdżam. Nie będę siedział tylko i wyłącznie w tym domu. Nie będę tylko i wyłącznie chodził po tych pięknych górach, ale chciałbym również spędzić ten czas tutaj u Was na działce. Co jeszcze tutaj oferujecie przyjezdnym? W obecnej chwili mamy super fajne miejsce na ognisko, tam przygotowane. Tu mamy taką, to będzie nasza świątynia dumania, czyli proszę. ławeczki z widokiem, rzeźby od pana Sergiusza, żeby tam dziewczyny moje nazwały. Ten jeden taki ciemny to jest kapelusznik, a ten co stoi ta rzeźba tyłem do nas to jest Dumbledore. Na początku, jak rozmawialiśmy, wspominałaś, że przed laty spędzałaś tutaj wakacje, majówki, że to miejsce jest dla Ciebie bliskie. A powiedz mi, czy to miejsce, które tutaj razem z Piotrem stworzyliście, w jakiś sposób integruje tą lokalną społeczność? Czy tutaj współpracujecie z tymi okolicznymi ludźmi? A jeżeli tak, to na jakich zasadach? Nie chodzi mi o stawki, jeżeli już, tylko czy tutaj to miejsce żyje? Na końcu naszej drogi, którą tutaj dojechaliście do parkingu, mieszka pani Ewa. Z panią Ewą jestem dogadana, że ja mogę od niej kupować jajka, każdy gość może pójść kupić jajka. U pana Wiesia kawałeczek dalej można kupić świeży miód. Jest tutaj taki obwoźny sklepik, którym przyjeżdża pan z Dzisiu, z kolei on przywozi na przykład sery kozie z okolicy. Jestem umówiona, ale dopiero za miesiąc, na pierwsze spotkanie w kręgu kobiet tutaj miejscowych. Ja sama chciałabym tu kiedyś organizować takie kręgi, nazwać je jakoś tam, nie wiem, sabaty w domkach Orzechówki. Takie, wiecie, kobiety jak siedzą razem, porozmawiają sobie, to nabierają mocy, schodzą z nich stresy, więc te kręgi kobiet to jest taka zajawka na przyszłość do działania. Marta, naprawdę bardzo mi się podobała ta nasza wycieczka po tych 2 domach, które Ty pokazałaś. Idę teraz do Twojego męża porozmawiać troszeczkę na temat finansów, czyli ile to kosztuje taka osada i ile przychodów może ona generować, chociaż po tej rozmowie z Tobą wiem, że przychody pewnie są ważne, ale nie najważniejsze, bo tutaj to miejsce zdecydowanie jest nakierunkowane na taki rozwój duchowy. Zgadzam się. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów.
Mam nadzieję, że ten odcinek bardzo Wam się spodobał. Był wręcz nacechowany duchowością, ale mogliście przede wszystkim zobaczyć już wykończone, w pełni umeblowane domy Mezzanine Black, które mieliśmy przyjemność tutaj budować w ilości 4 sztuk. Jeżeli byście chcieli przyjechać do osady Domki Mocy, to w opisie tego filmu będą namiary na stronę internetową, adres mailowy i numer telefonu do Marty i Piotra. A jeżeli bylibyście zainteresowani budową takich domów lub innych z naszej oferty, bo mamy domy o powierzchni 35, 50 i 70 m2, to zapraszam Was do tego, żebyście weszli na naszą stronę internetową www.housesmart.pl w zakładkę projekty. Tam znajdziecie kilkanaście w pełni wycenionych od A do Z domów. Przypomnę tylko, że budujemy od A do Z, od formalności po wykończenie pod klucz, czyli praktycznie to, co widzieliście w dzisiejszym odcinku. Przyjmujemy już rezerwacje na kolejny rok, także nie zwlekajcie, kontaktujcie się z nami, piszcie do mnie maila, odpowiadam na każdego maila, wysyłając procedurę zamówienia domu, tak żebyście wiedzieli krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby takie domy na Waszej działce móc wybudować. To wszystko, trzymajcie się, cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.